dzisiaj to, co zawodnicy przeżywają, to jest jakby ostatni dzień 5-dniowej selekcji, która czeka przyszłych komandosów z Lublińca i to taki smaczek, takie liźnięcie tego, co mogliby przeżyć, jeżeli kiedyś się zdecydują na taką próbę. Rywalizujemy z przedstawicielami 7 krajów. Zaczynaliśmy od 24 osób, dzisiaj było 450, w tym 20 pań, czyli tyle, co prawie pierwsza edycja zupełnie męska liczyła. Porucznik Piotr Szpigiel, żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, także z dosyć daleka, 600 km tutaj przyjechaliśmy. Pierwszy maraton komandosa, mój pierwszy w życiu. No, mamy bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o jednostkę, bo naprawdę tam żołnierze dobrze biegali. Mieliśmy już w jednostce zawodnika, który 2 razy był trzeci. Nasz tutaj kapitan rezerwy po raz 10 dzisiaj biegnie w tym maratonie, więc biega od początku. Więc można powiedzieć, że nasza jednostka tutaj była też jednym z prekursorów biegania w Lublińcu. No jestem przeszczęśliwy, ale jestem jednocześnie po prostu wykończony tak jak nigdy w życiu wcześniej. No tak jak już mówiłem tutaj wcześniej, że od 37 km miałem taki kryzys, że po prostu odcięcie i wyłączenie. Dobrze, że kład jechał z przodu, bo nie wiem, czy bym był w stanie po prostu kierować się tymi strzałkami. Tak wielkie zmęczenie, tak potworne. Nazywam się podporucznik Piotr Bartoszewski. Jestem tutaj 5. raz. No, przyznaję, że za każdym razem jest progres. Na początku 12 miejsce, później 9, 8, rok temu 3. No dzisiaj 2. No, może kiedyś nadejdzie mój czas. No dzisiaj wyjątkowo był jeden z trudniejszych biegów. No to jest 10. edycja. Jestem z 4 osób, które po raz 10 tutaj biegły. Mam problemy ostatnio zdrowotne, rwa kulszowa, coś mi w kręgosłupie tam dolega. Jak tu już koledze mówiłem wczoraj jeszcze o 12 w nocy siedziałem tu na schodach jak bóbr, płakałem, mówię, że nie dam rady, mówię, no nie mogę normalnie zasnąć. Na przeciwbólowych dzisiaj lekach leciałem, mówię, no kurczę. A tu o dziwo no, się czuję fizycznie, żeby nie nogi, no to góra no, wydolnościowo jest no, rewelacyjnie. Tak chyba jeszcze się tutaj na żadnym biegu nie czułem tak wydolnościowo dobrze. Mógłbym jeszcze biec i biec, nie? Swoim równym tempem i naprawdę jestem w szoku. Mimo że naprawdę dzisiaj były też trudne warunki, dużo błota, dużo takiego miękkiego, no i duża wilgotność jest, to jest dużo ciepło, nie? Najlepiej się jednak biega w temperaturze tam blisko zera, a tutaj jest jednak dużo na plusie i to robi swoje, człowiek się odwadnia, nie?
Witam wszystkich, podporucznik Magdalena Kozak, Wojskowy Instytut Medyczny. Jesteśmy na maratonie Komandosa w Lublińcu. Nasza rola jako Wojskowego Instytutu Medycznego w tym maratonie to jest taka, że mamy stanowisko, na których proponujemy żołnierzom, uczestnikom maratonu, poddanym wyczerpującemu wysiłkowi fizycznemu, żeby sprawdzili swoją umiejętność zakładania stazy taktycznej. Jak wiadomo, na polu walki może być to umiejętność ratująca życie. Większość zgonów takich nie do uniknięcia jest spowodowanych krwotokami, prawda? W związku z tym prawidłowe założenie stazy może być czasami dla kogoś być albo nie być. Ale na czym polega prawidłowe założenie stazy? Nie mamy żadnych wymiernych, tak jakby obiektywnych możliwości zmierzenia tego podczas zwykłego szkolenia. No mówi się żołnierzom, żeby czuli, czy drętwieje im ręka, bada się puls, ale to też osoba wprawna zbada albo nie zbada. My tutaj zaproponowaliśmy, że będziemy za pomocą obiektywnego aparatu doplerowskiego sprawdzać, czy jest przepływ w zamkniętym naczyniu, czy nie ma. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli przepływ jest, no to wiadomo, staza nie została założona prawidłowo. Myślę, że to jest dobra informacja dla takiego użytkownika, który no wreszcie się będzie mógł przekonać, czy w razie czego to naprawdę sobie uratuje życie, czy tylko tak będzie próbował. Jak? No moment, chwilę. Na maksa też nie ma. Jest dobrze. Dziękuję bardzo. Uratował Pan sobie życie? Tak. Zdecydowanie. My już żeśmy na tegorocznych zawodach Paramedyk 2013 już żeśmy zrobili taką próbę i okazało się, że 1/3 uczestników założyła w sposób nieprawidłowy. Nadal był przepływ. Co jest no mimo wszystko dosyć zatrważającym procentem, bo 1/3 na polu walki być może no nie ocaliłaby sobie w ten sposób życia. Oczywiście zawsze można argumentować, że no ale przecież jak krwotok jest, to widzimy. Ale najbardziej nas chyba martwi sytuacja taka, kiedy to krwawienie nie jest duże, bo naczynie nie zostało zamknięte do końca, ale cały czas sączy. Pacjent jest gdzieś położony w rogu, reszta zespołu zajmuje się, załóżmy, odpieraniem ognia, tak? No a pacjent w rogu, wszyscy myślą, że jest wszystko w porządku, a on sączy i zanim medewak dotrze do pacjenta, to może być sytuacja tragiczna. Więc myślę, że warto przekonać się i sprawdzić, ile razy trzeba ten krępulec przekręcić, żeby tak naprawdę porządnie zamknąć naczynie. Jest prawidłowo zaciśnięte. Tak, jest dobrze, nie ma przepływu. Jeżeli poluzujemy i puścimy krew, poluzujemy, tak. Super, już nie ma zaciśnięcia, tak? To teraz zobaczymy. Powinno być słychać. No i Jest. słychać, prawda? Tak. Puls. No. Czyli dobrze było założone, prawidłowo. Dziękuję bardzo. Uratowałby Pan sobie życie.